jako ogrodnik z ogromnym doświadczeniem i z wieloma latami ogrodnictwa za mną, mogę Ci powiedzieć jedną rzecz. Nigdy nie jest dobry rok, zawsze ogrodnik narzeka, dlatego że to jest podstawowe zajęcie ogrodnika, żeby rozmawiać o pogodzie. Każdy rok jest trudny, dlatego że każdy rok jest inny i wiesz co, ten faktycznie był ciężki, dlatego że jest bardzo mokro, u nas na Kaszubach przynajmniej, i jest bardzo zimno. Jest, dobrze powiedziałaś, 11 sierpnia i my jeszcze tak naprawdę nie mieliśmy zbiorów pomidorów. One cały czas są zielone i również dali dopiero zaczynają kwitnąć, także to jest naprawdę dla mnie koniec świata, że dali nie było pod koniec lipca, to znaczy, że lato było zimne. Tak, ale prawda jest taka, ja to muszę o tym powiedzieć, bo to jest fascynujące, my nie myślimy o wielu rzeczach, ale każdy rok jest inny, dlatego że wszystko w przyrodzie jest bardzo delikatne. Dużo się może zdarzyć na przykład tylko przez to, że na przykład wiosną, w maju albo w czerwcu, w jakiś dzień tak się zdarzyło, że była akurat odpowiednia temperatura, akurat odpowiednia wilgotność, akurat się zdarzyło, że ktoś się wykluwał albo ktoś się nie wykluwał i jeszcze do tego może była pełnia księżyca. To wszystko razem działa w ten sposób, że na przykład może ten rok był gorszy ze względu na to, że było pełno mniszka lekarskiego albo było pełno ślimaków. Przyroda jest coś niesamowicie delikatnego. Może się coś zupełnie inaczej wydarzyć, kiedy tylko temperatura o pewnej porze wiosny będzie o 1 stopień większa lub mniejsza. Może jakieś muszki się nie wylęgną, więc jakieś ptaszki nie będą miały co jeść. Potem nie przylecą po coś do naszego ogrodu. Potem będziemy mieli mszycę w ogrodzie, więc ogrodnicy mówią, ten rok jest straszny z powodu mszycy. Ale to nie jest tak po prostu, że po prostu mszyca nagle przyjechała z torbami. Teraz będziemy tutaj rządzić. Nie. To jest czasami, to wszystko zależy od takiego malutkiego zbiegu okoliczności. Kto miał największy wpływ i kto był największa inspiracja dla Ciebie? Wiesz co, ja myślę, że dużo osób było wielką inspiracją w moim życiu, ale może osoba, która była ważna w dobrym miejscu, w dobrym czasie, to był mój mąż Andrew, który był ogrodnikiem starszym w ogrodzie, gdzie pracowałam na początku i jest ode mnie też o 10 lat starszy i on był moim głównym ogrodnikiem, więc on mnie uczył ogrodnictwa i właśnie on mnie nauczył takiego podejścia, żeby nie zwracać uwagi na jakieś rzeczy, na jakieś gadżety, na jakieś pierdoły, na jakichś ludzi, którzy gadają głupoty, wiesz, tak patrzeć, wiesz, nie na boki, tylko iść do przodu z tym ogrodnictwem i że najlepsze rzeczy są zazwyczaj za darmo, ale kosztują Cię Twoją ciężką pracę. Bo nie ma bata. Jak chcesz przygotować rabatę, to musisz przygotować ją w ten sposób, że musisz sama własnoręcznie wykopać chwasty. Nie ma cudownego środka. Wiesz, to jest ogrodnictwo dla mnie ekologiczne. Nie żadne gadżety. Przepraszam, ale w ogóle nie interesuję się permakulturą. Żadne gadżety, żadne pomysły, żadne jakieś specjalne sposoby mieszania wody albo przygotowywania jakichś nawozów. Naprawdę niektóre rzeczy są tak boleśnie proste i łatwe, że niektórym po prostu one nie odpowiadają. Ale właśnie te takie najprostsze rzeczy są najważniejsze w ogrodnictwie ekologicznym, naturalnym. Przede wszystkim zadajesz sobie pierwsze pytanie, czy jak to zrobię, czy nie zabiję kogoś albo czegoś w ogrodzie. I jeżeli coś robisz takiego, które wyniszcza mikroorganizmy, ptaki, jakieś inne zwierzęta, które są w Twoim ogrodzie, to tego nie rób. A taka prawda jest, że jak będziesz tak podchodził do ogrodnictwa, że słuchasz tego ogrodu warzywnego czy kwiatowego, słuchasz i próbujesz się dopasować, a nie wchodzisz i dobra, ja teraz tutaj zarządzam taką rabatę, tutaj takie coś. Jak będziesz, że tak powiem, wspólnikiem tego wszystkiego, a nie szefem, to będziesz wyluzowany i będziesz tak naprawdę miał ogromną terapię. I będziesz miał czas, żeby sobie leżeć i pić drinki. Organizuję 5 razy w roku wyjazdy dla Polaków, dla po prostu tych, którzy kochają ogrody, a jest ich bardzo dużo w Polsce, do Anglii i tam zwiedzamy ogrody. Dlatego, że w Anglii te ogrody mają inny klimat, to są bardzo stare miejsca. Tam warto pojechać i się nauczyć tej historii, zrozumieć ją. Tylko, że wiadomo, że jak ktoś chce po prostu mieć rabaty, no to zupełnie tego nie potrzebuje. Wtedy ja zapraszam do siebie i tutaj można zobaczyć właśnie jak na mniejszą skalę, bo to jest duża skala, ale może na mniejszą skalę. Wiesz, ja takie rabaty robiłam w wersji miniaturowej, obsadzałam ludziom po prostu skrzynię na balkon z takich roślin. I nie ma problemu.
To jest tak naprawdę ogród edukacyjny, to jest miejsce edukacyjne. Tutaj specjalnie dlatego otwieram ogród w weekendy, latem, poza sezonem to zazwyczaj w niedzielę, ale też przede wszystkim wiosną i jesienią mam tutaj warsztaty, wiesz. Mam warsztaty takiego podstawowych rzeczy związanych z ogrodnictwem, jak wysiewać, jak przesadzać, jak sadzić, o roślinach, jesienią o roślinach cebulowych, bo wiesz, jesienią się sadzi rośliny cebulowe. Także to jest, tu przyjeżdżają szkoły, tutaj przyjeżdżają grupy zorganizowane, ja zawsze opowiadam, pokazuję. To jest taka moja najbardziej kwiatowa część ogrodu. Tutaj, wiesz co, kiedyś był ogród warzywny. Tylko że jak widzisz, jest troszeczkę tutaj mało miejsca, żeby, wiesz, uprawiać cebulę, dynie, ziemniaki, no na takich większych ilościach, dlatego że no, to są takie warzywa, które masz później do przechowywania na zimę, więc to jest przywrotnik ostroklapowy i on teraz nie kwitnie, ale on kwitł już raz i zaraz znowu zakwitnie, ale liście zakrywają ziemię. To na przykład jest kosmos. Kosmos jest rośliną jednoroczną, więc on był dosadzony tutaj. Większość to są byliny, czyli rośliny wieloletnie, ale kosmos był dosadzony, żeby tutaj był jakiś kolor w momencie, kiedy ta roślina, która jest bodziszkiem i która jest wieloletnia i przestała już kwitnąć, żeby teraz on kwitł. I on teraz, wiesz, bierze tą pałeczkę, przejmuje. To jest śliczna odmiana Double Click. Ma takie pełne kwiatki. Dobrze się nadaje właśnie na taki ogród ozdobny. Kwitną już rutewki, tutaj jest piękna rutewka różowa, tam jest biała rutewka, taka chmurka białych kwiatów. Kwitną rutewki, kwitną już te leśne arcydzięgle. Jeszcze kwitną różne wczesne byliny, takie jak, tutaj jest wczesna odmiana białego floksa. Floksy różowe dopiero zaczynają rozkwitać, więc ten zapach cały czas się unosi w powietrzu. Już kwitną hortensje. Ja myślę, że tak, że to jest bardzo dobry czas, żeby zobaczyć ogrody, które są pielęgnowane dobrze. Ale jeżeli chcemy oglądać róże, to w czerwcu, dlatego że to jest czerwiec, to jest taki miesiąc róż. Ale to jest właśnie bardzo ważne, żeby pamiętać, że w sierpniu to się zacznie wszystko zmieniać. Dlatego, że nie wiem, czy czujesz, dzisiaj w nocy było bardzo, jednak na lato, bardzo chłodno, było około 10 stopni. Tak. I również dzień robi się coraz krótszy, bo rośliny tak naprawdę działają nie według temperatury, też według temperatury, ale przede wszystkim one działają według długości dnia. Więc jeżeli one zaczynają wyczuwać, że dzień robi się troszkę krótszy, to one mają sygnał, że musimy zacząć zabierać się za przygotowania do snu zimowego. Więc one zaczynają przebarwiać, przede wszystkim często przekwitają już i kolory zaczynają być inne na liściach. One już są takie bardzo, bardzo ciemne, zielone. Zaczynają się pojawiać jakieś plamki, dlatego że jest dużo wilgoci, więc jest dużo chorób grzybowych, ale teraz już mogą sobie być, teraz już one nikomu nie przeszkadzają. Także ogród będzie wyglądał teraz coraz bardziej jesiennie i to też jest piękne. Ja myślę, że ja najbardziej kocham swój ogród jesienią. W ogóle Kaszuby są przepiękne jesienią, bo ten cały las, który dookoła nas jest, on przecież będzie się przebarwiać jak no, niesamowicie. Kilka razy wspominałeś, że jest dużo pracy. Co to znaczy dla ciebie dużo pracy w ogrodzie? Ile godzin pracy pracujesz tutaj? No za mało, stanowczo za mało, dlatego że wiesz, to jest też firma, to jest biznes, ja muszę jakieś pieniądze robić, żeby to utrzymywać. W związku z tym ja muszę też robić dużo pracy w biurze, w moim biurze w domu, przy komputerze. Ja piszę książki, ja no, staram się właśnie mieć bloga, te wszystkie rzeczy, jeżdżę, opowiadam o tych ogrodach i tak dalej. Także mam oczywiście czasami pomoc, ale potrzebuję jej więcej. Zobacz, na przykład tutaj mamy groszki pachnące, tak? Tutaj mamy dalie. To jest w ogóle pozostałość po naszym ogrodzie kuchennym, te rabaty wzniesione. Tam są kwiaty na kwiat cięty. Będą jeszcze, z tyłu są buraczki, będą jeszcze sadzonki warzyw, dlatego że w połowie lata będziemy jeszcze wysadzać warzywa. Ale wiesz, te wszystkie rośliny, które tutaj są, to nie są rośliny wieloletnie. Tak jak opowiadałam Ci tam w angielskim, że tam były też i rośliny jednoroczne, i dwuletnie, i takie, i siakie. I to oznacza, że one wszystkie mają inny treatment, wiesz, inaczej trzeba je przygotować do wysadzania. I tutaj wszystko, co widzisz, trzeba co roku od nowa zaczynać, że tak powiem. Także to wszystko jest wysiewane na początku sezonu, pikowane, przesadzane, wysadzane. Potem trzeba bardzo uważać na to, żeby tego nie zjadły jakieś ślimaki, albo myszy, albo nornice, albo ktoś tam, albo sarny. Tak, dlatego, że sarny też są, tutaj czasami przychodzą, jak zapomniemy zamknąć bramę. Także to jest to. Dalie to są przepiękne kwiaty. Zobacz, zaczyna kwitnąć ta jedna dalia wreszcie. To są po prostu boskie kwiaty, ale dalie pochodzą z Ameryki Środkowej i one zimą tutaj nie mogą być. Więc ja muszę jesienią najpierw je wszystkie wykopać, oczyścić korzenie, przenieść, nie wiem jeszcze gdzie, bo każdego roku w inne miejsce je przenoszę, w takie miejsce, gdzie nie ma mrozu.
Potem na wiosnę muszę je wyjąć, posadzić do donic, poczekać aż podpędzą, czyli się podpędzą, czyli wyrosną troszkę. I wtedy każda musi być z nim posadzona do ogrodu. A wiesz, mamy chyba z 200 odmian dali, bo na dole jeszcze mamy pełno. Te niższe rośliny są na zewnątrz, a to trochę buduje. Masz taki duży, wysoki Wiesz trawa. co? Nie, to jest w ogóle, to są rabaty, wiesz co? Ta rabata z tyłu, ta duża, ona była założona w 2016 roku. A ta rabata tu była założona w listopadzie zeszłego roku. Czyli zobacz, ta nie ma Okej. jeszcze roku. Dlatego one są takie duże, bo one są stare już, one mają ogromne korzenie. I tutaj poza tym, że tutaj też są rośliny, które będą wysokie, równie wysokie. Zobacz, taka biała roślina, takie białe kwiatostany, widzisz tam, to jest krwiściąg kanadyjski. Uwielbiam tego krwiściąga w ogóle. To jest jedna z nowych, jeden nowy gatunek, ten kanadyjski krwiściąg, jaki właśnie zasadziłam w ogóle w moim ogrodzie w tym roku. Dlatego też zrobiłam te rabaty, bo chciałam dużo nowych gatunków tutaj posadzić. I on też będzie duży. On też będzie takiej wysokości jak ta trawa kiedyś, ale on na razie jest malutki, ponieważ on ma malutki korzeń. Wyobraź sobie, jak go kupiłam ze szkółki w zeszłym roku, to on był w takiej doniczce, nie? No to ma taki korzeń. Teraz się pewnie rozrósł, to ma taki. No więc ta roślinka będzie taka. A w przyszłym roku już korzeń będzie taki. Więc ta roślinka będzie jeszcze większa. On generalnie powinien być 2 razy taki wysoki, jaki teraz jest. Także to się wszystko, wiesz, unormuje. Te z roślin z tyłu też będą duże. Ale ogólnie tutaj jest takie wariactwo. Zobacz, to jest nasza nowa preria. To są rabaty preriowe, które posadziłam w listopadzie w zeszłym roku. To jest liatra kłosowa. Liatra kłosowa jest po prostu ukochana przez motyle, przez różne pszczoły, różne owady. Jest super, dlatego że zobacz, ona tutaj wszystko dopiero rozkwitnie. Ona zaczyna kwitnąć u góry i tak w dół idzie i rozkwita. I ona będzie tak kwitła jeszcze bardzo, bardzo długo. Tutaj jest śmiałek darniowy. I śmiałek darniowy jest rodzimy, rośnie tutaj na dziko, zaraz w rowie, że tak powiem. To są rudbeckie, które rosną na prerii amerykańskiej. To jest rudbeckia akurat błyskotliwa, widzisz jak błyszczy w słońcu. Roślin preriowych, a roślina preriowa, pamiętaj, to jest roślina bardzo łatwa w uprawie, ponieważ rośnie na prerii, gdzie się jej nie podlewa, nie przycina, nie podcina, nie podwiązuje, nie ogławia, nie nawozi. I ona po prostu może rosnąć bez tego wszystkiego również w Europie. I dlatego te rabaty naturalistyczne, preriowe są takie popularne teraz na świecie. Wszędzie, w miastach, w ogrodach prywatnych, bo wiesz, te rabaty, co ci pokazywałam angielskie, tam jest kupa roboty. Tu nie ma w ogóle pracy. Sadzisz i raz w roku przyniasz do ziemi. I tyle. Z dronem zauważyłem, że tutaj macie takie spirale. Wiesz co, to jest tak naprawdę spirala, dlatego że tutaj jeszcze nie jest, myśmy tyle deszczu w zeszłym tygodniu, że nie mogliśmy zgrabić tutaj tego sianka, dlatego że tutaj była po prostu łąka kwiatowa. Tu mamy łąkę, tniemy trawę tylko na ścieżkach pomiędzy preriami, tutaj tniemy tę trawę i tutaj, żeby można było sobie przejść, ale gdzie tylko możemy, to zostawiamy po prostu łąkę. I ta łąka jest dosyć nowa, ja mam specyficzny sposób zaczynania swoich łąk, bo ja jestem przeciwniczką w ogóle kopania gleby, dlatego staram się z istniejących po prostu przede wszystkim przestać kosić trawę, tak, na początek i potem do istniejącej takiej trawy dłuższej latami dosiewać i dosadzać różne inne rośliny, które w łąkach tutaj są. Ale zobacz, jakie to jest proste. Naprawdę nie trzeba w ogóle się za bardzo przekopywać ziemi, żeby, wiesz, no bo jak się przekopuje ziemię, to się bardzo niszczy mikroorganizmy. I w ogóle życie, które jest w glebie, a pod naszymi stopami już naukowcy powiedzieli, że jest więcej życia niż nad ziemią, tak? Także wiesz, no nie możemy robić sobie żartów z tych mikroorganizmów i naprawdę trzeba się zastanowić za każdym razem, jak coś chcemy przekopać. Także tutaj, zobacz, tutaj są kretowiska. Widzisz, tutaj było kretowisko, które zostało przydeptane niestety. Ja najchętniej, jak jest kretowisko, to po prostu zbieram tą ziemię, bo to jest super ziemia. Zbieram tą ziemię z kretowisk i później, wiesz co, używam jej do mieszanki, mieszam ją z kompostem i potem to używam jako podłoże na przykład do donic. Ja będę sadziła donicę na jesień, na przykład z cebulkami na wiosnę i tak dalej. Także zobacz, to jest świetna ziemia. O, zobacz, jaka ona jest piękna. Chret, po prostu ją tak pięknie spulchnij. I w ogóle jest taka czysta dosyć, nie ma tutaj za bardzo nasion. Z tego, co z doświadczenia, to wiem, że potem nie rosną żadne chwasty. Także ta ziemia sobie tutaj jest kretowisk. Także zabieram ziemię, użyję ją gdzie indziej. Tutaj przyjdę z grabiami, porządnie to, wiesz, wyrównam i do tego dosiewam nasiona tych kwitnących roślin, które tutaj rosną u nas
rodzimych, tak? Zaraz tutaj za lasem albo na tej łące. I to jest tak naprawdę najlepszy sposób, bo jeżeli wiesz, byś rozrzucił nasiona po prostu na łące, na której nie ma, na ściętej trawie, czy na nieściętej trawie, na której nie ma żadnej ziemi, no to jak to nasionko nie spadnie na ziemię, no to nie wykiełkuje. Dlatego nie jestem taka załamana całkowicie, jak widzę te kretowiska, bo wiem, że ja je użyję. Także ja tutaj będę wysiewała nasiona kwiatów dzikich, ale też mam sadzonki. Kocham taką roślinę, wiesz, nazywa się goździk kartuzek. I on normalnie rośnie w Polsce, w różnych miejscach naturalnie, ale w ogóle jest mało znany, nie można go kupić w żadnej szkółce. Ja go mam tam, na tamtej łące, więc ja po prostu pobieram stamtąd nasionka, wysiewam, wiesz, w tunelu na dole na wiosnę albo na jesień i potem jak małe sadzonki są, to też przychodzę do takiej łąki i po prostu dosadzam w miejscach, gdzie ten kret był, bo sobie mogę wbić, tak? Także uważam, że w ten sposób, robienie łąki w ten sposób jest tak naprawdę najbardziej naturalne. Wiesz, bo jak robisz łąkę naturalną w ten sposób, że jakby robisz na początku taki wielki gwałt na naturze, że przekopujesz ją albo robisz orkę, no to nie tak do końca to jest taka naturalna łąka. To jak z tymi parkami, które były na tyle naturalne, że trzeba było całą wioskę przenieść w inne miejsce, nie? Żeby był ładny park, to trzeba było wszystkich chłopów wysiedlić generalnie. Żywopłot nie jest jakiegoś gatunku, który tutaj by wyglądał, jakby spadł z kosmosu. Co to jest? To jest głuk jednoszyjkowy, w ogóle bardzo popularny, to w ogóle popularny wszędzie w Europie, bo on rośnie naturalnie wszędzie w Europie. Wiesz, co myśmy z nim zrobili? Myśmy zrobili to, co robi się w Anglii, w takich pomiędzypolnych, wśród polnych żywopłotach, bo wiesz, w Anglii mają owce i tam, gdzie nie ma kamienia naturalnego, no to oni muszą sadzić takie żywopłoty, bo one mają ciernie, one są bardzo ostre. I te żywopłoty sobie rosną i w pewnym momencie przychodzi się z taką maczetą, to się nazywa billhook po angielsku, to jest takie specjalne narzędzie tylko i wyłącznie do robienia tego. To jest taki trochę zamierające stare rzemiosło, szczerze mówiąc, w Anglii, ale to nadal ogrodnicy potrafią to robić. Słuchaj, masz pęd takiego jednego drzewka, bo to są drzewka tak naprawdę, tak? Nacinasz go w ten sposób, pod kątem 45 stopni, ale nie do końca, tu zostawiasz troszeczkę i rzucasz to do przodu, wiesz, nachylasz to do przodu i się mówi, to jest hedge laying, czyli jakby kładzenie żywopłotu. Czyli myśmy tutaj ten żywopłot właśnie, on sobie rósł, był taki 2 razy duży jak teraz, ale na dole był trochę goły. Więc żeśmy na dole go podcięli i żeśmy go położyli do przodu. On jest taki gęsty, że on sam się zaplótł. Nie musieliśmy tego tak naprawdę zaplatać pomiędzy żadnymi innymi żerdziami. Także on po prostu się zagęścił na maksa i teraz od dołu jest bardzo ostry. Nawet psy przez niego ostry, no taki kłujący. Nawet psy przez niego nie mogą przejść, bo on jest naprawdę, naprawdę ostry. Bardzo gęsty. I wiesz, co ma do siebie na przykład to głuk, to jest bardzo ciekawe. Ja czasami, wiesz, coś tutaj robię, czy wyrywam chwasty, czy odchwaszczam na dole, czy tutaj te większe, czy przycinamy go. Wiesz, to jest coś niesamowitego. Te ciernie mają w sobie jakąś taką truciznę. I to jest prawda, naprawdę. I jak się podrapiesz, to potem, wiesz co, masz ten ślad latami. Ja mam ślady po tym żywopłocie latami. Także naprawdę nikt o zdrowym umyśle nie będzie specjalnie podchodził do tego żywopłotu, żeby przez niego przejść. Tak jak mówię, nawet psy nie przechodzą. Molly tutaj z nami mieszka już ponad 10 lat i ona też wie, żeby przez niego nie przełazi, bo się podrapie. Także to jest dobry żywopłot, taki troszkę obronny, na wiosnę kwitnie na biało, ma kwiatki bardzo miododajne, na jesień zazwyczaj ma kulki, w tym roku coś mało, takie malutkie owocki. Ja kocham opowiadać o tym moim lesie, dlatego że na podstawie tego, co tutaj widać, można odczytać las, jak działa las. Zobacz, najwyższe drzewa tutaj to są teraz brzozy i one są bardzo długie i chude, dlatego że to są samosiejki, one są blisko siebie, więc one mają mało miejsca, żeby się rozrosnąć. Normalnie jak sadzisz drzewo, to wiesz, to ono jest piękne, rozrośnięte, a tutaj one są takie wielkoludy, bardzo wysokie. Wśród nich są czasami topole i wierzby. Wierzby są bardzo ważne, dlatego że wierzby są pierwszym pożytkiem dla pszczół tutaj. No i wyobraź sobie, że one są najstarsze i jak tylko przychodzą duże wiatry na jesień i zimą, to wiele z nich się łamie, bo to są pionierzy. Oni przybywają na takie kiepskie ziemie, bo nie oszukujmy się, mam tutaj kiepskie ziemie piaszczyste. Pierwsze porastają te ziemie i później po jakichś właśnie 50-60 latach często się łamią, żeby zostawić drogę dla tego przedszkola. Ja na to mówię przedszkole. Zobacz, tu jest dąb, zaraz obok jest bóg. I to są drzewa, które tutaj naturalnie sobie rosną i one są teraz małe, dlatego, bo mają może, nie wiem, z 20 lat, może góra 30, bo one jako malutkie sieweczki były pod opieką tych dużych roślin, tak?
tych dużych drzew. I teraz te drzewa duże będą powoli, wiadomo, że w świecie drzew wszystko dzieje się bardzo powoli. Także przez kolejne kilkadziesiąt lat tu się zamieni całkowicie ten wystrój mojego lasu z tych drzew pionierów w te drzewa właściwe. I tak naprawdę buki, graby i dęby to w Polsce będzie podstawa lasów, takich naturalnych, dlatego że te drzewa teraz po takich zmianach klimatycznych, jakie nadchodzą i nadeszły już, będą królowały w Polsce. Tutaj niczego nie zmieniamy, nie ingerujemy. Jeżeli spadnie jakieś drzewo, się przewróci, to leży, tak? Bo pamiętaj, jak się przewróci drzewo, na przykład to, co mówiłam, na przykład wierzby fantastycznie się w ten sposób łamią. Jak wierzby się łamią, to jest w nich dziura, robi się w nich dziupla. W tych dziuplach mogą mieszkać ptaki. Poza tym drzewa, które się przewracają, są jeszcze bardziej wartościowe niż te, co żyją, ale muszą być zostawione na miejscu. Bo w takich drzewach mieszka o wiele więcej organizmów, różnych małych, dużych, takich, które widać, których nie widać, właśnie w tym drzewie martwym, niż w takich drzewach nawet co rosną. Także to jest taki dla mnie, to jest taka mini puszcza, mini rezerwat. I właśnie z tego jestem bardzo dumna. Tu byliśmy na górze i nagle schodzimy na dół i jaka to jest różnica terenu. I takich różnic terenu u mnie na ziemi jest bardzo dużo i również jest kilka takich już trochę zarośniętych stawów. Jakieś są, pomiędzy tymi stawami są jakieś przesmyki wody i to też może powiem o tych stawach, dlatego że wiesz, bardzo często jest tak, że jak ktoś się wprowadza na ziemię, w nowe miejsce, to już nie mówię o tym, że oczywiście wycina drzewa i postara się, żeby to miejsce było natychmiast jego, wiesz, stara się od razu go zmienić. A my właśnie tutaj staraliśmy się jak najmniej zmieniać to miejsce. Zostawiliśmy większość wszystkiego. Wiesz, my mamy pełno stawów, które są nieoczyszczone. I to jest fascynujące, jak obserwujemy, co się dzieje na tych stawach. One są takie jak gąbka. Wiesz, roślinność jest na nich, one są bardzo płytkie. Roślinność jest na nich jak gąbka, jak taka tratwa. Nie ma tafli wody. Także nie można, wiesz, nie można łódki na to postawić, a jak na przykład wejdziesz na to, to się zapadniesz w tej gąbce. Ale wiesz, że to jest najlepsze miejsce dla ptaków brodzących. Tam mają, wiesz, gniazda, ptaki, które w ogóle w Polsce prawie, że ich nie ma, bo na Kaszubach jest dużo właśnie pięknych ptaków, jeszcze wiele gatunków dzikich ptaków. Także zobacz, bardzo ważne jest to, żeby po prostu zostawiać w spokoju niektóre tereny naturalne. Także nie zawsze każdy staw trzeba, wiesz, oczyścić, tylko warto jest zatrzymać taki porośnięty, bo on dla natury jest jeszcze bardziej przydatny. A tutaj jesteśmy w tej dolnej części, ja to mówię dolna część. Do nas przychodzą sarny. Mamy wprawdzie płot, ale jak nie było wrót, to niepotrzebny płot, bo i tak te sarny przechodziły i nam zjadały wszystko. Zresztą do niedawna zjadały. Także mamy wrota i na początku jest taka troszkę ozdobnego ogrodu. Wiesz, ja tutaj muszę Ci powiedzieć, bo to jest ciekawe miejsce, dlatego że tu, zobacz, są różne płotki, ja to mówię płotki ekologiczne, ale to są generalnie płotki zrobione z drewna, tak ułożonego. Tutaj mamy tak zwany dead hedge. Widzisz, to jest martwy żywopłot. To są płotki ułożone po prostu z różnych gałęzi, z różnych takich naturalnych rzeczy, które tam pospadały, że tak powiem, z tego lasu. W bardzo wielu miejscach w naszym ogrodzie stosujemy taki dead hedge. Tam zresztą też, to jest nowy dead hedge z tyłu, bo to jest niesamowicie, wiesz co, dobre dla różnych mikroorganizmów, dla grzybów, dla ptaków, dla jeży, dla różnych robaczków. Po prostu tego nie widać, ale to jest bardzo fajne. I to jest świetny sposób na posprzątanie sobie kawałka ziemi. Dlatego, że tutaj w związku z tym, że postawiliśmy ten sklepik, to mówię, kurczę, to jest taki bałagan, posprzątajmy. Więc tu było po prostu jak tam w lesie. Ale w pewnym momencie zrobiłam tutaj to patio, no to mówię patio leśne, czyli zrobiłam to centralne miejsce z tego dead hedge'u, z tego żywopłotu martwego. Tutaj wyłożyłam agrowłókniną i na tą agrowłókninę, niestety ona tutaj gdzie się pokazuje, na tą agrowłókninę położyłam korę i tutaj jest nasze przejście. A wiesz, dlaczego użyłam agrowłókninę? Dlatego, że co 3 lata bierzemy zmiotkę i zmiatamy tą korę, ona już jest przerobiona, i tą korą ściółkujemy nasze rabaty. Dlatego potrzebuję, żeby tutaj była ta agrowłóknina, żebym mogła łatwo tą korę ściągać i potem wyrzucamy nową. W tym roku była nowa kora, tutaj na tartaku naszym Stężycy kupowano nam takie duże kawałki jeszcze, bo jeszcze nie rozłożona jest. No i wiesz, później tutaj rozłożyłam kartony, tu nic nie kopałam. Okay. Tylko rozłożyłam kartony normalnie na takiej ziemi leśnej i tutaj wszędzie kartony. Z tyłu zrobiłam taki płotek z tych kawałków drewna, które zresztą tutaj też posprzątaliśmy z tego miejsca, bo tutaj, wiesz, pełno drzew poprzewracanych było po wiatrach, bo tu jest zachodnia strona, dlatego tu jest wiecznie, bo od zachodu u nas w Europie przecież zawsze wieje. I później tutaj przyszło 30 cm kompostu z naszych zakładów utylizacji śmieci w Gdańsku. Ja to trochę przybiłam, było 20 cm. Później posadziłam do tego te wszystkie byliny. To są byliny, które lubią miejsce zacienione, tutaj i tutaj. No, przydarzyła się również jedna hortensja.
To było 3-4 lata temu, 4 lata temu chyba. I zobacz, teraz to wszystko się ładnie przerosło. Karton się rozłożył, rośliny przerosły do podłoża tego właściwego. Nie było, słuchaj, nic kopane, nic nie było, wiesz, naruszane ziemi. Bardzo mało roboty, no bo tak naprawdę tylko trzeba wyrzucić ten kompost i w to posadzić. No i wiesz, jest taki leśny, przyjemny zakątek. No, bardzo piękne. Fajne miejsce do refleksji. Tak, tutaj dużo refleksji ludzie robią, jak przychodzą do ogrodu, bo tutaj jest akurat WC i muszą tutaj w kolejce stać. A tutaj teoretycznie, zobacz, jest taki zakamarek, gdzie można by było przyjść kiedyś, jak po długim dniu pracy, zmęczonym, z herbatką, z kawką, z piwkiem, powiedzmy z winkiem i odpocząć. Ale oczywiście jeszcze mi się to nigdy nie przydarzyło. Niemniej jednak kocham tą moją oranżerię. I mam tutaj też pełno różnych niespodzianek. Wow. Tak, tutaj są pomidorasy. Proszę bardzo. Świetnie sobie tutaj rosną, ale też nie dojrzewają jeszcze. Tutaj mam miechunkę jadalną, ona to jeszcze będzie... O, widzisz, to są miechunki, ale one jeszcze muszą dojrzeć. Są takie To jest twoje latarenki. ulubione miejsce, żeby spędzać czas? Wymarzone. Tylko to jest takie marzenie jeszcze nie osiągnięte. Bo jeszcze nie mam tutaj, nigdy nie miałam czasu, żeby go tu spędzać. Zobacz, jakie mam piękne papryczki tutaj. To są różne papryki. Tu są papryki ostre. Ta będzie papryka słodka. Różne, przeróżne. Tutaj też będą ostre, już widać, nie? Że takie... Tylko one oczywiście muszą się... jalapenos, nie? Tak, tylko że one muszą się wybarwić jeszcze oczywiście. Tutaj mam taką kolekcję moich echeverii i rolników. To jest werbena cytrynowa. Czujesz to? O, Jezu, jak pachnie. Lubię. Robimy z tego napary. A tutaj mam pelargonie, które kocham najbardziej na świecie. To jest moja fanaberia. Ja po prostu lubię różne odmiany pelargonii. I są pelargonie botaniczne, czyli takie, które mają mniejsze kwiatki, a bardziej aromatyczne liście. A to są pelargonie takie ogrodowe, z kwiatkami, które są troszkę bardziej, że tak powiem, widoczne niż tu. No różne są przeróżne, dlatego że pelargonia w ogóle jest też bardzo dobra na napary. Super.